Dzień dobry ponownie. Witam Państwa w tej części konferencji. Miło mi rozpocząć panel dyskusyjny w tak zacnym gronie. Przed nami dyskusja poświęcona pytaniu, dlaczego bez zarządzania w skali zlewni nie da się skutecznie adaptować rolnictwa do zmiany klimatu. I w pierwszej części konferencji rozmawialiśmy o wyzwaniach zarówno w zakresie gospodarki wodnej, jak i gleby, produkcji rolnej, w ogóle całego systemu rolniczego. Natomiast teraz chcielibyśmy w pewnym sensie pójść o krok dalej i zadać sobie takie podstawowe pytanie, czy problemem jest brak działań, a może niewłaściwe działania, a może raczej sposób, w jaki organizujemy te działania i jak je łączymy między sobą. No i tu mantrycznie już dzisiaj na naszej konferencji powraca kluczowe pojęcie zlewni, kluczowe pojęcie tego, że woda nie zatrzymuje się w granicach administracyjnych, a skutki pewnych decyzji podejmowane w danym miejscu objawiają się często w bardzo odległych przestrzeniach. I dlatego postawimy dzisiaj sobie taką jedną zasadniczą tezę tej dyskusji, a mianowicie bez zarządzania w skali zlewni nie jesteśmy w stanie skutecznie adaptować rolnictwa do zmiany klimatu. I wspólnie w tym gronie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co na dziś i przed czym powstrzymuje i co musimy zmienić w kontekście zarządzania zlewnią. A z nami dzisiaj w studiu są nasi goście. Pani Marzena Rasmussen z Amfi Consult z Danii. Reprezentuje właśnie perspektywę europejską, zagraniczną, międzynarodową. W Danii podejście zlewniowe już jest od lat skutecznie wdrażane. Następnie doktor habilitowany Tomasz Jurczak, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Miło Cię, Tomku, zobaczyć po drugiej stronie tego studia. Tomasz od lat pracuje na styku nauki i wdrożeń, zajmuje się podejściem ekohydrologicznym i rozwiązaniami opartymi na przyrodzie. W dalszej kolejności doktor inżynier Wojciech Frądczak i to będzie trudne, z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Państwowego Instytutu Badawczego. Wojciech patrzy na procesy z poziomu systemu gospodarowania wodą i infrastruktury, czyli tam, gdzie decyzje przekładają się na działania praktyczne. I na końcu naszej sceny pan Włodzimierz Lewandowski z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który z kolei jest bardzo blisko praktyki rolniczej i widzi na co dzień, co działa, a co nie działa w kontekście z rolnikami, czyli z naszymi takimi interesariuszami naszego projektu. I najpierw może zadam takie pytanie trochę prowokacyjne dla Państwa. Czy w Waszej pracy zlewnia jest realną jednostką planowania i podejmowania decyzji, czy raczej pojęciem czysto teoretycznym? Może ja w takim razie zacznę. Z poziomu naukowego zlewnia jest jaką jednostką podstawową, jeżeli chodzi o podejście w identyfikacji z jednej strony problemu, ale w drugiej podjęciu próby poszukiwania rozwiązań. I tutaj mi się wydaje, że dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że rzeczywiście my do tematu podchodzimy typowo zlewniowo, identyfikując w skali zlewni problemy, ponieważ potrafimy je zidentyfikować. Potrafimy policzyć, jaka jest wielkość opadu na danej zlewni, jaki mamy element związany z infiltracją, z parowaniem, ze spływem powierzchniowym. Znamy ukształtowanie terenu, wiemy, gdzie tej wody jest więcej, wiemy, gdzie możemy spodziewać się wody mniej i operujemy granicą zlewni i w tym się zamykamy. Zlewnia, czyli obszar, z którego woda spływa do najniżej położonego miejsca w krajobrazie. Najczęściej są to systemy rzeczne bądź zamykające je zbiorniki zaporowe. Tutaj też widzę, że mamy taką troszkę rozbieżność, bo z drugiej strony mamy system administracyjny, o której, Emilio, też wspominałaś, który nie jest ze sobą powiązany niestety. I administracyjnie jest to duży problem, tak? Bo nie jesteśmy w stanie zarządzać
zlewnią, jeżeli odpowiadamy za dany konkretny teren administracyjny. Woda, my już też powiedzieliśmy w pierwszym panelu, woda jest takim elementem, który nie zna naszych granic administracyjnych, więc to raczej my powinniśmy się dostosować do tego zarządzania zlewniowego i do granic, które wyznacza nam przyroda, niż to miało być odwrotnie. Tak więc u nas naukowo, w hydrologii, wszystkich naukach związanych z ekohydrologią, hydrogeologią, zlewnia jest podstawową taką jednostką, której analizujemy z jednej strony zagrożenia, procesy staramy się zrozumieć i wdrożyć rozwiązania. Dziękuję bardzo. Patrzę z takim wyczekiwaniem na Włodka, ponieważ chciałam zapytać o tą perspektywę najniższą, tą perspektywę pracy z rolnikami. Jak to wygląda u Was? Czy system jest skuteczny, czy nieskuteczny? Ja bym chciał zacząć od czegoś innego. Jak tutaj już padło, prawie 60% powierzchni Polski to są użytki rolne, ale to pewnie jest tam w większości krajów podobnie, tak? Natomiast ważna jest jedna rzecz. Na tych 60% powierzchni mamy prawie 1 200 000 rolników, którzy mają kilkanaście działek. I to duże rozdrobnienie, które jest w Polsce, duża ilość właścicieli działek, które przylegają do takich czy innych cieków wodnych, czy do jakichś zbiorników wodnych, rodzi chyba moim zdaniem ogromne problemy w zarządzaniu zlewnią, jakakolwiek by ona nie była, bo mamy do czynienia z bardzo dużą ilością osób, z którymi musimy współpracować, z którymi musimy pewne rzeczy uzgadniać. Ponadto ci rolnicy mają jakby może różne podejście do spraw związanych z wodą, a wynikające z czynnika ekonomicznego. Czyli jeżeli ktoś ma kilka hektarów, on na pewno z tej ziemi tylko i wyłącznie nie żyje, raczej pracuje gdzieś tam i tę ziemię sobie lepiej czy gorzej użytkuje czy obrabia i siłą rzeczy jest mniej zainteresowany jakimiś rozwiązaniami, zmianami, retencją wody. To uważam bardzo pomnaża problemy, które mamy, jeśli chcielibyśmy podejść, a musimy podejść do retencji wody bardziej poważnie, bo i znowu może perspektywa zauważenia suszy na pewno też różnie wygląda w zależności od wieku rolnika. Jeżeli rolnik jest w takim wieku jak ja, to pamięta prawdziwe zimy, pamięta co było na wiosnę, ile było wody ze śniegu. Jeżeli to jest młody rolnik, który ma 30 czy nawet może 40 lat, jego perspektywa wygląda całkowicie inaczej. Dlatego myślę, że w Polsce, nie wiem jak jest na przykład do pani Marzeny pytanie, jak to wygląda w Danii, ale na pewno nie jest tam takie rozdrobnienie jak u nas. Myślę, że u nas może być tak, że jeżeli mamy jakiś ciek, jakiś rów powiedzmy, czy kanał, to mamy na przestrzeni, nie wiem, kilometra czy 2 do czynienia z kilkunastu właścicielami tych gruntów, tych działek, tak? Po jednej stronie tego kanału czy rowu, czy po drugiej stronie, po lewej czy po prawej mojej działki. I to, tak jak powiedziałem, to jest bardzo duże wyzwanie, żeby przeprowadzać jakiekolwiek prace związane z retencją. O ile odwodnienia były proste, o tyle retencja prosta nie jest. Dziękuję. Dopytam Cię tylko, chociaż wydaje mi się, że to pytanie w pewnym sensie retoryczne, czy rolnicy w ogóle w swoich działaniach myślą w skali zlewni, czy raczej w skali swojego pojedynczego gospodarstwa? Myślę, że na pewno nie w skali zlewni, tylko w skali tej najbliższej swojej okolicy, swojego gospodarstwa, czy wsi powiedzmy, tak? Mhm. To na razie jeszcze do tego etapu nie doszliśmy, ale wygląda na to, że wszystko przed nami. Mhm. Dziękuję bardzo. A gdzie w systemie zarządzania wodą podejmowane są decyzje w niewłaściwej skali? I tutaj chyba zwrócę się do Wojtka z tym pytaniem. Jeżeli chodzi o system zarządzania wodą, to zarządzanie zlewniowe, tak, słuchajcie? Za zarządzanie zlewniowe na terenie kraju odpowiada Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Natomiast reforma, która
została przeprowadzona w 2018 roku, która włączyła wojewódzkie zarządy melioracji wodnych w struktury Wód Polskich, struktury RZGW i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Powstał jeden superorganizm, który bazuje na tej podstawowej jednostce zarządzie zlewni. Jeżeli chodzi o świadomość, bo tutaj już moi przedmówcy podkreślili, że z jednej strony mamy zarządzanie zlewniowe, tak, o którym mówimy, które jest istotne z punktu bilansowania, z punktu zarządzania wodą w krajobrazie, w skali zlewni, zbiornikami wodnymi. Natomiast jeżeli chodzi o administrację, to mamy podział gmina, powiat, województwo. I w momencie, jeżeli przed reformą były te zarządy melioracji wodnych, które funkcjonowały w oparciu o Urząd Marszałkowski, było to narzędzie marszałka, to z każdego miejsca w województwie każdy rolnik wiedział, że za te melioracje, za te wody odpowiedzialny jest Zarząd Melioracji Wodnych. Dzisiaj tak na przykładzie województwa łódzkiego mamy 3 zarządy zlewni, tak? To jest Łowicz, Sierac i Piotrków Trybunalski. No i tutaj, że tak powiem, te zarządy znowu podlegają pod RZGW, które są zlokalizowane w innych dużych miastach, to jest Poznań, Warszawa. Także ta struktura wodna, jakby można powiedzieć, mija się z tą strukturą administracyjną. Z tego też zachodzi ta może konieczność właśnie powoływania grup interesariuszy w projektach, na których oni mogą się zaznajomić z tą strukturą, mogą zobaczyć, jakie są wartości dodane, jakie są wartości ujemne, jakie decyzje mogą podejmować, kto wpływa na te decyzje i zawsze siła jest w grupie, tak? I jeżeli realizujemy projekty zlewniowe, to nieraz jest to kilka województw, kilkanaście powiatów i kilkadziesiąt gmin. Także ta struktura jest bardzo skomplikowana do zarządzania, żeby przełożyć właśnie tą wodę na tą strukturę gminną, albo tą strukturę gminną przełożyć na obszar zlewni. No i do tego jeszcze dochodzi, jeżeli mówimy o zarządzaniu zlewniowym, o zlewni w ogóle, to świadomość, tak? My, naukowcy, inżynierowie, którzy pracują w gospodarce wodnej, jakby wiedzą, że tą podstawową jednostką jest zlewnia. Natomiast w społeczeństwie jakby to określenie, ta wartość no, nie istnieje. Także tutaj, tak jak powiedział mój przedmówca, z punktu widzenia rolnika to jest najbliższa okolica, natomiast jest to istotny element, który powinien być realizowany, no bo z takich małych elementów składa się cała zlewnia, tak? Dlatego tutaj mówię, podnoszenie świadomości i właśnie grupy interesariuszy, które na pewno zwiększą świadomość w społeczeństwie, co przełoży się na lepsze zarządzanie zlewniowe. Plus struktura organizacyjna, co też wybrzmiało. Tak, plus struktura organizacyjna. Mhm. A czy z punktu widzenia nauki, Tomku, zwracam się do Ciebie z tym pytaniem, dysponujemy dzisiaj wiedzą, aby skutecznie działać? Jak najbardziej tak. Z tego względu, że patrząc z perspektywy czasu, te ostatnie lata przyniosły nam bardzo wiele, rozwój w ogóle, postęp technologiczny. Mamy dostęp do wielu danych, które dzisiaj praktycznie są na wyciągnięcie ręki. Problem jest z tym, że być może trzeba w różnych instytucjach. Czy nie za dużo właśnie? Rozproszone one gdzieś tam są, natomiast one są dostępne, tak? Możemy z nich skorzystać my jako naukowcy. Gorzej to wygląda być może z perspektywy rolnika, który nie ma tak łatwej dostępności, bądź być może nawet umiejętności posługiwania się tą nową technologią, tymi nowymi danymi. One są. Fajnie, bo potrafimy je zidentyfikować, potrafimy zdiagnozować, jakie są zagrożenia, potrafimy z drugiej strony wiedzieć, jakie procesy zachodzą w skali zlewni i to są naprawdę bardzo cenne dane, które służą nam do tego, żeby planować rozwiązania. I to jest generalnie podstawa tego, że jesteśmy przygotowani. Tak? Tylko
A jakiego rodzaju są to dane, gdybyś mógł tak To są, zejść do poziomu Poczynając szczegółowości? od takich danych zupełnie podstawowych jak dane meteorologiczne, poprzez dane hydrologiczne, które mamy dotyczące jakości chociażby gleb. Dzisiaj wprowadzamy szereg różnego rodzaju danych satelitarnych, które nam też potrafią dać ogromną ilość właśnie takich materiałów do pracy, przede wszystkim z modelami różnego rodzaju, które nam ułatwiają też właśnie zakres chociażby zarządzania, gospodarowania wodą w skali zlewni. Są to modele, które pokazują nam, w jaki sposób możemy poznać szczegółową strukturę krajobrazu, jaki jest potencjał w skali zlewni do tego, żeby tą wodę przytrzymać, zretencjonować, spowolnić jej odpływ, tak żeby gdzieś poniżej nie doszło do zalania. Pamiętam pierwszy projekt, który live'owy realizowaliśmy w Łodzi 16 lat temu i innowacyjne w ogóle podejście, gdzie samorząd w mieście mówi: chcemy poprawić jakość zbiorników rekreacyjnych i my zaproponowaliśmy rozwiązania nie w obrębie samych zbiorników, nie w zbiornikach. Oni mówią, ale mówiliśmy, że my chcemy poprawić wodę, jakość wody w zbiornikach. Zaproponowaliśmy rozwiązania powyżej, właśnie dzięki danym i identyfikacji miejsc, które stanowią potencjalne zagrożenie. Wprowadzenie poza terenem obszarów zbiorników rekreacyjnych rozwiązania ograniczyliśmy dopływ zanieczyszczeń, co poskutkowało automatycznie poprawą jakości wody. Więc tu mówimy dokładnie o takim samym podejściu. Natomiast dlaczego ta wiedza nie przekłada się na praktykę? No, wiedza nie przekłada się na praktykę, bo to jest ten problem skali, troszkę co mówiliśmy. Zderzamy się, niestety w tych projektach zderzamy się z tym, że z jednej strony mówimy o kwestii zlewniowej i podejściu zlewniowym, natomiast z drugiej strony mamy właśnie ten podział administracyjny, te granice, ta decyzyjność, która gdzieś tam jest w pewnym momencie barierą. Mówimy o zarządzaniu zlewniowym z perspektywy polskich wód, ale mówimy tylko o działkach, które znajdują się pod terenami wód płynących czy wód stojących. Tak, natomiast w kwestii, powiedzmy, całej zlewni wchodzimy w tereny gminne, w wiele terenów prywatnych, do której nie mamy dostępu. To jest coś takiego, jakbyśmy chcieli otworzyć drzwi i widzieli, że ten dziurka od klucza jest duża. I szukali małych kluczyków, żeby tym otworzyć. Nawet jak 3 kluczyki włożymy, te drzwi się nie otworzą. Potrzeba jednego takiej instytucji, która by zbierała wszystkie dane, wszystkie te potrzeby i w jakiś sposób podchodziła do tego tematu systemowo, wprowadzając pewnego rodzaju propozycje działań strategicznych zarządzania, które by ułatwiły podejmowanie pewnych decyzji. Marzeno, pozwól, że będę zwracać się do ciebie po polsku. W Danii zarządzanie w skali zlewni funkcjonuje od lat, to znaczy właściwie znak zapytania tutaj stawiam. Funkcjonuje, nie funkcjonuje, na ile? Ale co było najtrudniejsze na początku, jak rozpoczynaliście tą drogę? Ja może zacznę od tego, że praktycznie zarządzanie w skali zlewniowej wymuszone zostało skalą problemów. I pierwsze, mówimy o właściwie 40 latach wdrażania tego podejścia. Myślę, że tak mogę sobie to powiedzieć. Dlatego, że 40 lat temu został stworzony pierwszy plan zarządzania zasobami wodnymi, który miał bardzo ambitne cele dotyczące redukcji emisji substancji gennych, czyli chodzi tutaj o azot i fosfor. Bo założono redukcję o 80% emisji fosforu i 50% emisji azotu. I to się udało w przypadku fosforu osiągnąć. Natomiast w przypadku azotu nie. Z tego względu właśnie, że samo porozumienie było bardzo, ten plan był efektem porozumienia politycznego, dlatego że to porozumienie było bardzo kontrowersyjne, ponieważ zaczęło tworzyć pewne restrykcje dotyczące rolnictwa, czyli zaczęło ograniczać rolnictwo. A wiadomo, Dania jest jednym z państw najbardziej rozwiniętych rolniczo, czy też posiadających tą produkcję rolniczą na poziomie, ja bym powiedziała, industrialnym. W związku z czym
w związku z czym sektor rolniczy jest bardzo silny i te pierwsze zarządzanie zlewniowe dotyczyło praktycznie jakości wody. Ja tylko dodam jeszcze jedną rzecz. 99% wody pitnej w Danii pochodzi z odwiertów głębinowych. W związku z tym obszary wodonośne i ochrona obszarów wodonośnych jest bardzo ważna. A ochrona obszarów wodonośnych wiąże się właśnie z eliminacją zanieczyszczeń pochodzących z zanieczyszczeń obszarowych, czyli pochodzących właśnie z użytkowania rolniczego. Tutaj mówimy o pestycydach, tutaj mówimy też oczywiście o innych substancjach. I na przykład wtedy, kiedy, czyli w ostatnich latach, kiedy okazało się, że praktycznie 50% odwiertów jest zanieczyszczona pestycydami, spowodowało to też bardzo dużą świadomość i nacisk samego społeczeństwa na to, że działania, które oczywiście były planowane. Czyli działania oddolne. Oddolne, tak. Tutaj generalnie Dania ma bardzo duże tradycje siadania do stołu, czy wzywania do stołu różnych interesariuszy i rozwiązywania problemów na zasadzie porozumień politycznych. Bo ten pierwszy plan, te 40 lat temu właśnie w ten sposób powstał, jak i też w 2024 roku zostało zawiązane praktycznie historyczne porozumienie trójstronne, o którym Lars też wcześniej wspominał, które zakłada praktycznie wyjęcie spod produkcji rolniczej 15% obszarów rolnych. Z tego względu, że wszystkie te wyzwania wiążące się ze zmianami klimatu, jak i też zanieczyszczenia, tak, bo nawarstwienie się oczywiście tej produkcji, intensywnej produkcji rolnej, jak i też jeśli chodzi o ilość wody, tak, też no, generalnie Dania nie ma problemu takiego dużego z suszą, jak Polska ma, chociaż też pojawiają się szkody związane z okresami suszy, ale wrócę jeszcze do tego porozumienia. Więc w 2024 roku zostało zawiązane to polityczne porozumienie, które właśnie przekształca ten krajobraz rolniczy i powoduje, że zarządzanie wodą wchodzi na zupełnie inny poziom. I to się dzieje w ten sposób, że struktura praktycznie tego zarządzania została oparta na tej strukturze, którą wniosła ze sobą, strukturze zarządzania, która wniosła ze sobą wdrażanie dyrektywy wodnej. Czyli mamy te zlewnie, tak, i na bazie tych zlewni powstały rady, ale oczywiście, jeśli chodzi o administracyjną sprawę, kto wykonuje to, prawda, prawnie, prawda, to są to gminy. Są to gminy oczywiście, jak i też, jak to się nazywa, to są Można po duńsku. to są zarządy, to są spółki, które wodne. Nie ma w Danii takiej struktury, która jest państwową strukturą zarządzającą zlewniami. To są rady. Natomiast w przyszłość jakby, to o czym mówiłam, że została oparta przyszłość zarządzania wodami na strukturze zlewniowej. Dla samych zlewni zmieniono całkowicie paradygmat na przykład dotyczący nawożenia, bo z ograniczeń nawożenia na określone wysokości nawożenia na określone grunty w tej chwili zostaną określone ograniczenia na emisję z tych zlewni. I w ten sposób, oczywiście wszystko opiera się to na dobrowolnym, znaczy większość wszystkich tych działań opiera się na dobrowolnym przystąpieniu rolników i opiera się na opłatach też, czy dopłatach. Częścią porozumienia było utworzenie funduszu, dlatego że zawsze w Danii częścią porozumień jest porozumienie dotyczące finansowania.
w ślad za decyzją idą pieniądze. Tak. To jest bardzo ważna część i tam też powstał fundusz, który powoduje, że to wyłączanie z produkcji, czy ekstensyfikacja rolnictwa, realizuje się ją przy pomocy odpowiednich dopłat, tak, czy kompensacji, jak i również na przykład finansuje się zakup ziemi i wymianę ziemi, którą należy wyjąć spod produkcji, dlatego że na przykład jest to właśnie, są to gleby, które o wysokiej zawartości substancji organicznej, które powodują wysokie emisje gazów cieplarnianych i te obszary wyłącza się z produkcji i zamiast nich wymienia się, czyli państwo wykupuje i wymienia ziemię na obszarach, które są przeznaczone do produkcji. A na zasadzie właśnie na tych obszarach zlewniowych będzie ograniczona ilość emisji i wszyscy rolnicy dostaną kwoty azotowe i oni będą mogli tylko jakby emitować, prawda, określoną ilość azotu ze swoich różnych. Trochę jak emisja CO2. I też jest to oczywiście, ale to wiąże się właśnie z zanieczyszczeniami wód, tak? To wszystko chodzi tutaj o regulację zanieczyszczenia wody. W twojej wypowiedzi zwróciłam uwagę na jedno zdanie, tak? 15% terenów użytkowanych rolniczo wyłączonych za porozumieniem z produkcji rolnej. Włodku, realne w naszych warunkach? Kiwnij tylko głową, nie odpowiadaj. Nie wiem, jak to było zrobione w Danii. Czy każde gospodarstwo musiało oddać 15% w cudzysłowie? Nie, no właśnie, dobrowolnie, tak? I za to były określone pieniądze. To się dzieje. To się dzieje. Znaczy, 40 to na pewno, lat, znowu, przypomnijmy, tak? nasze zdrobnienie temu nie sprzyja. Pytanie, jakie pieniądze, jakie to byłyby te dopłaty, tak? Do wyłączenia takiego czy innego procenta gruntów z uprawy. Zostańmy trochę, nie odkładaj proszę mikrofonu. Z perspektywy rolnika, czy rolnik może realnie uczestniczyć w zarządzaniu zlewnią? Czy to jest zupełnie poza jego procesem? Trochę wracam w tym temacie, ale jednak szereg naszych działań tak w jak projekcie. Tutaj powiedział też Wojtek, że to pojęcie zlewni za bardzo nie funkcjonuje. To będzie się bardzo powoli, tak jak tutaj pani Marzena powiedziała, 40 lat zajęły pewne procesy w Danii, tak? I to u nas tak samo nie pójdzie szybko. Nie wiem, czy to mniej więcej mamy na myśli. Natomiast no, są rzeczy, które można by zrobić, myślę, że szybko i łatwo. I na przykład mam tu na myśli doliny rzeczne, tak jak moją Bzurę, niedaleko której mieszkam, czy tutaj Ner, mamy łąki nad tymi rzekami. To są tereny płaskie. Tam bardzo łatwo można by było wodę wprowadzić i zrobić retencję wody, powiedzmy, korytową. To, co kiedyś było, bo nie wiem, czy wszyscy pamiętają, że kiedyś w tych łąkach, przynajmniej w moim terenie, były rowy, były doły poterfowe. To wszystko znikło na skutek suszy. To się po prostu, no mówiąc kolokwialnie, rozjechało, wyrównało, tak? To, czego kiedyś nie można było kosić i zbierać stamtąd lepszego czy gorszego siana, w tej chwili od dawna można to robić. Niektórzy już zapomnieli, ci młodzi rolnicy, że były takie łąki na terenie ich gospodarstwa, których się w zasadzie, części łąk przynajmniej, których się nie kosiło, bo się nie dało. Teraz skutek tych susz ostatnich kilkunastu w zasadzie latach to się da robić, kosić i to się robi. Natomiast mówię, no odnowienie tych rowów w terenie płaskim, jakim są te doliny rzek, na pewno byłoby stosunkowo łatwą pracą i tanią do wykonania i byłby to jakiś początek, tak? Bo to, co mówił tutaj Łukasz Nowacki, sposób, który on u siebie wprowadza, że dobrze zrozumiałem, no to też wymaga już nakładów finansowych, wymaga odpowiedniego terenu, z którego by zbierał tą wodę i potem ją rozprowadzał w dół. Natomiast trzeba wziąć jeszcze jedną rzecz pod uwagę. Ekonomię. Czy ludzie, rolnicy będą robić pewne rzeczy, żeby wspomóc tą retencję? To musi się opłacać, żeby większość
no nie, wszyscy to raczej nierealne do tego przystąpili, tak? No, widzimy to chociażby na przykładzie podlewania. W tej chwili, znaczy od zawsze w zasadzie, podlewa się warzywa, ziemniaki, nie podlewa się zboża, bo koszty są duże, a przychód z hektara tego zboża raczej nie jest wysoki, tak? No to ludzie, rolnicy bardzo szybko zauważają to, co daje im jakiś sens ekonomiczny, tak? Jeżeli tego nie ma, to nie robią nic. W kontekście początku Twojej wypowiedzi a propos samej Doliny Rzecznej, tych terenów kiedyś okresowo zalewanych, jeszcze obserwujemy w ogóle w Polsce takie zjawisko wprowadzania upraw polowych, tak, na tereny, które od początku właściwie były łąkami, łąkami zalewowymi, łąkami kośnymi. I jeszcze dygresja, zanim oddam Ci mikrofon. Ja od jakiegoś czasu mieszkam na Dolnym Śląsku i kontekst powodzi 2024 przez takich najstarszych mieszkańców był też definiowany, czy przyczyny, a może inaczej, katastrofa tych skutków. Upatrywali oni przyczyny takiej, ponieważ dawniej Dolny Śląsk był spowity siecią nawet rowów, nawet układów tych antropogenicznych, jednak bardzo szerokich, które były w stanie te fale wezbraniowe, powodziowe sąsiadujących rzek w zlewni przyjąć po prostu i zatrzymać, chroniąc tereny zalewowe i tereny zurbanizowane przed potencjalną powodzią. Natomiast ta mechanizacja rolnictwa, zmniejszanie terenów miec śródpolnych, tak, czy to oranie do granicy rowu, do granicy drogi, żeby ten kolejny metr zyskać, to jest też takie trudne zjawisko. Czy tak, ja nie obserwuję w mojej okolicy orania łąk torfowych i uprawy to jako gruntów ornych. Były takie próby kilka czy kilkanaście lat temu, ale to ludzie sprawdzili, że to im się za bardzo nie opłaca, bo jeżeli się zasieje zboże na łące czy cokolwiek innego, czy warzywa nawet, też takie próby były. I jeżeli przychodzi jakiś nawet krótki okres zalewowy, to trawa przeżyje, natomiast inne uprawy nie. I dopóki ci ludzie mają jakąś zwierzęta, którym potrzebne są te łąki, czy też im sąsiadą, to raczej to jest utrzymywane jako mówię o torfach, tak? A to w sumie jest najważniejsze, no bo mamy też łąki na gruntach takich nietorfowych, mineralnych. Natomiast no tu mówię, ja w terenie Bzury, w mojej okolicy tego nie obserwuję, żeby to było w jakiś sposób takie zauważalne przekształcanie na grunty orne. Wojtku, wspominałeś, właściwie wymieniłeś szereg instytucji dzisiaj, gdzie to zarządzanie jest bardzo rozdrobnione. Jak z Twojej perspektywy, czy w Twojej ocenie, jakie instytucje, gdybyś mógł tak schierarchizować, które instytucje muszą współpracować, aby zarządzanie mogło funkcjonować w tym takim praktycznym aspekcie? Wszystkie poziomy instytucji muszą funkcjonować i to staramy się robić w tych projektach, które realizujemy poprzez właśnie spotkanie interesariuszy i poprzez wymianę doświadczeń i komunikację. Natomiast my musimy mieć świadomość po prostu celu, do którego zmierzamy. Tak? Musimy, że tak powiem, określić sobie ten cel i ta gospodarka wodna, zasób wodny jest zasobem strategicznym, który determinuje rozwój i zabezpiecza w wodę te pozostałe sektory gospodarki, tak jak infrastruktura krytyczna, energetyka, jak komunalny, tak, sektor komunalny, który potrzebuje wody do zaspokojenia ludności wody, no i rolnictwo. Tak jak wspomniał Włodek, rolnicy nie mają może tej świadomości, ale są najważniejszymi aktorami, którzy są w zlewni. I jeżeli retencje mogą zrobić tak naprawdę rolnicy, mogą zrobić obszary zmeliorowane, które będą w optymalny sposób wykorzystywane, czyli retencja glebowa plus melioracja, a jeżeli policzymy, jaki to jest zasób,
a terenie województwa łódzkiego to jest bodajże chyba 39% obszarów zmeliorowanych z gruntów ornych. Potężny, tak? Widzimy jaka jest różnica. Północ województwa, że tak powiem, zero lesistości, znikomy pas lesistości, a południe ma inne problemy. Także to też w każdej zlewni nie będzie to takie samo zarządzanie i bardzo ważny gracz jeszcze, który jest potrzebny do tego sukcesu, to są spółki wodne. To są spółki wodne, które współpracują z rolnikiem, współpracują z gminą, są na miejscu, wiedzą jakie są najlepsze. Współpracują? Współpracują. Ja znam ze swojego doświadczenia, które współpracują, znam bardzo silne spółki wodne, które mogą być wykorzystane właśnie przy wyszkoleniu, przy przekazaniu im wiedzy do właśnie wdrażania tych rozwiązań bliskich naturze, a rolnicy również. Rolnictwo 4.0 tak, dało narzędzia, bardzo precyzyjne narzędzia do funkcjonowania rolnictwa, bardzo precyzyjne narzędzia do obliczania kosztów w gospodarstwie i to młode pokolenie rolników, z którymi ja się stykam, ma, że tak powiem, bardzo dobrą strategię, ponieważ oprócz tego, że to są koszty, nakłady i tak dalej, to też profil glebowy jest dla nich istotnym elementem. Tak? I po co były kiedyś melioracje robione? No po to, żeby zoptymalizować profil glebowy do produkcji rolnej, do produkcji pasz, tak, siana. Tutaj no to zagłębie Neru, no to nawodnienia stokowe i produkcja bydła. Natomiast to jest element, który musimy wykorzystać, no bo bez tego nie da się zrobić wielkiej skali. To, że będziemy robili jakieś działania w miastach, gdzieś jakieś w małej skali, to nie przyniesie żadnego efektu, a wody z dużych zbiorników nie wrócimy z powrotem do rolnictwa, tak? Czyli musimy ją retencjonować w profilu glebowym, w melioracjach i to jest przy wykorzystaniu właśnie spółek wodnych, no wypadł ten element, a zarządów melioracji wodnych, który bardzo dobrze działał i wszyscy rolnicy w województwie widzieli meliorację, no to zarząd melioracji, tam zgłaszali wszelkie potrzeby i później zarząd melioracji realizował inwestycje. Może nie wszystkie inwestycje były wtedy prośrodowiskowe i przyjazne i tak dalej, no ale takie były czasy, tak? Czasy się zmieniają, hydrologia się zmienia. Klimat się zmienia? Klimat się zmienia, tak, klimat się zmienia. Także tutaj no, trzeba uszyć narzędzie na miarę każdej zlewni i działać. Natomiast to, że jest struktura centralna, taka jak Wody Polskie, to w tym roku bodajże w grudniu zakończył się projekt KPO realizowany przez Wody Polskie, gdzie nastąpiła inwentaryzacja wszystkich urządzeń hydrotechnicznych w 15 zlewniach na terenie kraju. Tutaj można powiedzieć, że województwo łódzkie stało się dobrym beneficjentem, ponieważ dwie zlewnie, zlewnia Piotrków i zlewnia Łowicz zostały zinwentaryzowane, także to będzie jakby kolejny element do tego, żeby wiedzieć, jaka infrastruktura jest, gdzie poprawiać, gdzie tą wodę piętrzyć. No i tak jak tutaj wspomnieli przedmówcy, właśnie obszary torfowe, łąki torfowe, to jest to, co musimy odtwarzać, to jest to, co musimy w tych obszarach, jeżeli była infrastruktura, to musimy ją po prostu przewrócić, musimy nią zarządzać, bo ona nie może działać odpływowo. W kontekście melioracji nie wiem, czy nasi słuchacze mają taką świadomość, że teren, na którym się znajdujemy, gmina Poddębice, to był taki modelowy obszar w latach 70. Zmeliorowania doliny, tak, wykonania melioracji i ta melioracja wtedy pełniła funkcje nawadniające, odwadniające, tak, czyli idea i to faktycznie działało przez wiele lat w taki sposób, że w okresach intensywnych opadów ta woda była zbierana, była magazynowana w systemach rowów i wykorzystywana w okresach niżówek, w okresach suszy. Natomiast no, w tej chwili 80% melioracji w Polsce pełni właściwie tylko funkcję odwadniającą, więc to, co byśmy chcieli osiągnąć w projekcie, to w pewnym sensie wrócić do tej funkcji podczas wydłużających się okresów suszy, a tutaj w Polsce centralnej to sięgają okres dni bezopadowych biblijnych, 40 po prostu tutaj dni.
Szanowni Państwo, mam wrażenie, że trochę smutno nam się zrobiło, więc chciałam jak gdyby zbliżając się do końca dyskusji jakąś tęczę na horyzoncie zobaczyć i zapytać tak ogólnie, co realnie zmienia sposób myślenia z sektorowego na zlewniowy? Na pewno zmienia rzeczywistość. I powiem tak, no niestety, ale to tak wygląda, że dopiero pewne jakieś kataklizmy, które nas spotykają, które nas bardziej dotykają, typu powiedzmy zdarzenia związane sprzed kilku lat z Odrą, powodzie, które coraz częściej nas zalewają, stawiają nas przed faktem, że musimy podjąć pewne decyzje o zmianie pewnego podejścia, tak? Szkoda, że to dopiero wtedy, kiedy nas tak mocno to dotyka, do tego podchodzimy. Druga sprawa, to jest również bardzo istotny element, możliwość włączania w realizację chociażby takich projektów, jak ten projekt LIFE-owy, różnych jednostek i przede wszystkim społeczeństwa. Tutaj była mowa o tym, żeby oddać trochę głos rolnikom. Mówimy o obszarach rolniczych, oddać głos z tego względu, że rolnicy po pierwsze mają bardzo dobrą wiedzę, jak wygląda, jakie ich obszary funkcjonują, z jakimi problemami się zmagają. Niektórzy z nich podpatrują pewne rozwiązania, wiedzą co zrobić. Ja się zgadzam z tym, że nie można rozwiązań z jednej zlewni przekopiować jeden do jednego do drugiego, ale pewne podejście w zarządzaniu można ujednolicić. Co jest bardzo istotne. Dzisiaj rolnicy są w Polsce stawiani jako nie uczestnicy całego procesu decyzyjnego. Tutaj brakuje konsultowania moim zdaniem z rolnikami pewnych kwestii, tak żeby można było dostosować pewne rozwiązania, czy nawet zapisy legislacyjne po to, żeby one znacznie lepiej i skuteczniej funkcjonowały, można było lepiej je realizować. I z jednej strony potrzebujemy tego podejścia zlewniowego, z drugiej strony potrzebujemy rolnikom dać również narzędzia do monitorowania, do identyfikowania zagrożeń, narzędzia, które będą im podpowiadały, co mają zrobić, w jaki sposób może mają zrobić, tak? Ale musimy wejść we współpracę z rolnikami, bo tylko poprzez takie partycypacyjne podejście wypracujemy wspólne rozwiązania akceptowalne przez wszystkich, przez pryzmat przede wszystkim korzyści. I to jest jakby to zderzenie z rzeczywistością powoduje, że zmieniamy pewne podejście, zmieniamy pewien system myślenia, który można właśnie w sposób praktyczny przełożyć na działania. Wojtku, a co dzisiaj najbardziej blokuje wdrażanie podejścia zlewniowego? Prawo, instytucja? Myślę, że to podejście zlewniowe jest realizowane. No, są instytucje powołane do tego, które realizują, które zarządzają w systemie zlewniowym, no tylko, że tak jak tutaj wspominaliśmy na początku, no to, że tak powiem, złożenie administracyjne, tak, że te zlewnie funkcjonują w innych obszarach administracyjnych niż gminy, powiaty i województwa, powoduje to, no, że tylko te efektywne działania i zarządzanie takie zlewniowe realizują instytucje, że tak powiem, instytucja Wody Polskie. Natomiast wszyscy inni są jakby interesariuszami tego procesu i współpracują w tym zakresie. Także tutaj uważam, że podnoszenie świadomości, wprowadzanie właśnie systemów podejścia do zarządzania, które byłyby propagowane i rozpowszechniane, na pewno to by przyniosło efekt w skali kraju i w skali zlewni, a najważniejszym ogniwem tego procesu są rolnicy. Żywią, bronią i zaopatrują w wodę. Tak będzie. Ponieważ ten proces możemy tylko dokończyć wieloskalowo. Nie da się tego zrobić po prostu małymi działaniami. Tak? Także tutaj te rozwiązania, które właśnie projekty próbują wdrożyć na obszarach rolniczych, są bardzo istotne, dlatego że to podnosi świadomość rolników. Tak? Oni bardzo chętnie współpracują, bardzo chętnie inwestują w nowe technologie,
w stacje meteorologiczne, które pokazują im, kiedy mogą pryskać, kiedy mogą nawozić, kiedy mogą siać. Także tutaj zawsze każdy projekt to będzie bardzo duża wartość dodana dla samorządu rolniczego. Nie wiem, czy Państwo to widzą, ale ja widzę. Włodek kiwa głową potwierdzająco. Właściwie myślę, że Wojtku, twoje zdanie by było ładnym takim domknięciem naszej dyskusji, gdyby nie fakt, że mamy pytania. Tutaj dostaję powiadomienia, że pytania mamy i pytanie mamy do ciebie, Marzeno, a mianowicie prośba naszych słuchaczy o przybliżenie idei, czy też praktyki wymiany tej gleby w Danii, wymiany gruntów, tak, doprecyzujmy. I czy to wyłączenie z użytkowania gruntów było na jakiś czas określony i miało służyć poprawie warunków, czy raczej już na trwałe? Jak to wyglądało z takiego administracyjnego punktu widzenia? Pierwsze to jest sprawa nowa, dlatego że te 40 lat 40 lat trwało dojrzenie i osiągnięcie świadomości społecznej do tego, żeby na sprawy zarządzania wodą podejść z wielu różnych perspektyw właśnie, nie tylko zanieczyszczenia, ale też utraty bioróżnorodności, czy też zwiększania emisji i generalnie potrzeby zmniejszenia kosztów środowiskowych związanych z intensyfikacją rolnictwa. I teraz wrócę już do pytania. Otóż ta sprawa związana z wyłączeniem gruntów, z ekstensyfikacją rolnictwa, o to chodzi tutaj. Porozumienie zostało podpisane w 2024 roku, więc to jest sprawa bardzo nowa. Natomiast jak to się odbywa? Odbywa się to w ten sposób, że na przykład państwo czy agendy rządowe wykupują ziemię kupują ziemię dobrej jakości i później oferują ją jako na zamianę dla tych rolników, którzy posiadają ziemię w tych miejscach, w których powinna ona praktycznie zostać wyjęta z produkcji. Czyli mówimy tutaj o tych właśnie gruntach, które na przykład mają wysoką zawartość materii organicznej albo gruntach położonych tuż przy obszarach morskich, prawda, linii brzegowej, gdzie ten spływ do akwenów wodnych jest bezpośredni. I wtedy państwo jakby animuje tą wymianę i później te obszary, które są wyjmowane z produkcji rolniczej, one niekoniecznie pozostają państwowe, wręcz odwrotnie. One są oddawane czy sprzedawane dla fundacji zajmujących się zarządzaniem obszarami przyrodniczymi, dlatego że jeszcze jednym bardzo ważnym punktem w tym całym porozumieniu jest to, że powiedziano, że te wyjmowane też obszary spod produkcji rolniczej będą zamieniane na obszary przyrodnicze, czy też będą miały okazję. Wejdę ci tu w słowo. Co tam jest zrobione? Mogą też być, niekoniecznie mogą być odłogowane, tak, ale też mogą być na przykład przeznaczone do wypasu, ale zostają określone w papierach sprzedażowych, tak, zostają określone zasady, gdzie mówi się o nienawożeniu i mówi się oczywiście nie konwersji, znaczy zakazie konwersji tych gruntów na grunty orne. I to jest permanentne wyjęcie z produkcji. I praktyczne wdrażanie założeń Nature Restoration Law. Tak, więc to jest też siłą, myślę, że Danii trochę, że tutaj Dania robi tymi samymi jakby działaniami czy rozwiązaniami, załatwia sobie osiągnięcie celów różnych polityk, tak? Tutaj mamy i zanieczyszczenia, tak, i tutaj mamy dyrektywę też dotyczącą wodną, tak, azotonową i mamy też związaną z Restoration Law dyrektywę z odtwarzaniem siedlisk.
Proszę Państwa, to właściwie powinien być czas na podsumowanie, ale tu Wojciech mnie wyręczył, także dziękuję serdecznie za owocną dyskusję i oddaję głos do drugiego studia.